Zapraszamy z nami na wycieczkę na wyspę Nisyros. Jest to wulkaniczna wyspa i czeka tam nas nie tylko czynny wulkan, ale naprawdę przepiękne, wąskie uliczki oraz piękne, biało-niebieskie dekoracje. Wypłynęliśmy z Cardameni, dostaliśmy się tam na własną rękę, czyli z naszym własnym autem wypożyczonym, a stamtąd już mieliśmy wykupiony kurs na wyspę Nisyros. Zawierało to przepłynięcie oczywiście na wyspę oraz przewodnika na miejscu wraz z autobusem, który zawozi nas bezpośrednio na czynny wulkan. Koszt takiej wycieczki w 2024 roku dla dwojga dorosłych plus dziecko to było 55 € i do tego należy doliczyć wejście do wulkanu, jeżeli oczywiście chcemy do niego zejść, i to jest koszt 5 €. Rejs na wyspę trwał około 55 minut do godziny, w zależności oczywiście od pogody. Po drodze mijamy inne wysepki na tej trasie. Tu akurat piękna wyspa z takimi białymi ścianami, na której wydobywają na przykład pumeks. Rejs na wyspę trwał około 55 minut, tak do godziny. Oczywiście w zależności od pogody. U nas akurat w stronę, jak wpłynęliśmy na Nisyros, to było dość łagodnie. Jak wracaliśmy, to już o dużo więcej fal, no i wiatr, więc trochę bardziej trzęsło. Każda wycieczka zaczyna się inaczej. My zaczynaliśmy od zwiedzania miasteczka Mandraki, a jedna z grup na przykład pojechała od razu, aby zobaczyć wulkan. Miasteczko Mandraki jest tak naprawdę stolicą tej wyspy. Jest on osadzony na wzgórzu, a domki schodzą się do wybrzeża i tak naprawdę jest porównywane do Santorini i ja się z tym zgadzam, ponieważ przepięknie to miasteczko się prezentuje z góry. Możemy się tu pospacerować wąskimi uliczkami, gdzie pomiędzy biało-niebieskimi domkami. Osobiście polecam także wejście na górę, na klasztor Panagia Spiliani. Wejście kosztuje 2 € i w tej cenie możemy sobie zwiedzić klasztor, a także muzeum takie religijne, które jest w miasteczku. Taki przepiękny widok mamy z góry. Do przejścia mamy 130 schodów. Wcale nie jest to takie męczące, jak się wydaje, aczkolwiek pewnie w upalne dni, no troszkę na pewno trzeba mieć dużo energii wewnętrznej i chęci, żeby tam wejść. Mandraki jest naprawdę przepiękne. Zobaczcie, jakie wąskie uliczki, po którymi sobie możemy spacerować, aby odkrywać naprawdę przecudowne miejsca w tym miasteczku. Tu też mieliśmy przerwę na obiad, a następnie udaliśmy się z powrotem do portu, dlatego że o 13:30 czekał na nas autobus, którym pojechaliśmy do krateru wulkanu.
Krater Stefania. Trzeba jechać w góry, bardzo kręte uliczki i tak naprawdę krater już można dostrzec z okna autobusu i naprawdę robi wrażenie, o tam w tle go widać. Jest to dalej nadal aktywny wulkan i można do niego do środka zejść. Według mitologii greckiej wyspa Nisyros powstała w chwili, gdy Posejdon oderwał fragment kos i rzucił jednego z gigantów, aby uniemożliwić mu ucieczkę. Biedak padł i tak oto leży w morzu, ziejąc wulkanicznymi gazami. Zeschodząc sobie na dół, dalej widzimy aktywność tego wulkanu, który jest w środku, przez wydobywującą się parę. No i zapach. Nie ukrywajmy, dość intensywny zapach siarki, ale uważam, że dalej jest to znośne. Należy mieć buty raczej sportowe i pełne, dlatego że w takim naprawdę gorącym słońcu te buty po prostu mogą się stopić. No myśmy byli w maju, było ciepło, ale jeszcze dało się bez problemu chodzić, ale no nie widziałam nikogo, kto by się w klapeczkach odważył tam zejść. Jest on także nazywany zielony wulkan, dlatego że to jest chyba jedyny czynny wulkan, na którym jest tak dużo zielonej roślinności. Przeważnie skała to raczej jest teren, na którym nic nie rośnie, a tutaj mamy całkiem inaczej, jest to bardzo żyzna i miękka skała wulkaniczna, dlatego ten wulkan jest otoczony piękną roślinnością. Dziękuję Wam za oglądanie i naprawdę polecam przepłynąć się na wyspę Nisyros.